Jednym ze sposobów ograniczenia zużycia paliwa jest jazda za innym pojazdem. Zmniejsza się wtedy opór powietrza, no i obciążenie silnika. Kierowca jednej z ciężarówek najwyraźniej opanował taki sposób jazdy do perfekcji. Pomimo dużej szybkości obu ciężarówek, ich szybkość względna jest praktycznie zerowa. Rozpatrywanie ruchów wielu ciał bardzo często związane jest z wyznaczeniem ich prędkości względnej lub wykorzystania równań ruchu tych ciał względem przyjętego układu odniesienia. Pierwszy ze sposobów jest łatwiejszy, poznany i omawiany jeszcze w szkole podstawowej i polega na skorzystaniu z przedstawionego wzoru z uwzględnieniem zwrotu wektorów. Równanie to jest swego rodzaju drogą na skróty. A jak to mówią, kto drogę skraca, ten do domu nie wraca. Korzystanie z równań ruchu pojazdu jest trudniejszym sposobem, choć w wielu przypadkach jedynym słusznym, zwłaszcza na lekcjach fizyki rozszerzonej. W tym filmie skupił się na tym prostszym przypadku, a trudniejszą metodę opartą o równanie ruchu zrealizuję w kolejnym filmie z projektu Fizyka. Prędkość względna to nie jest wymysł fizyków, a jej sprawdzenie często jest niezbędne. Na tym filmiku widzicie, jak ważne jest ustalenie wartości prędkości, z jaką ma poruszać się pojazd, by lądowanie samolotu zaliczyć do udanych. Mniejsza wartość prędkości samochodu względem Ziemi spowodowałaby zsunięcie się samolotu na maskę pojazdu. Przy większej wartości prędkości samochodu względem Ziemi samolot zsunąłby się na płytę lotniska. Wartość prędkości samochodu względem lądującego samolotu jest praktycznie zerowa. Tutaj inna sytuacja. Wartość prędkości ruchu postępowego staczającej się paczki względem obserwatora jest niwelowana przez ruch taśmociągu, co z perspektywy tych pań wygląda tak, jakby paczka względem Ziemi jedynie obracała się. O tym, czym jest prędkość względna, można też się boleśnie przekonać. Gość na samochodzie policyjnym względem samochodu pozostaje w spoczynku, więc jego prędkość względem samochodu wynosi 0. Ale gdy z samochodu spada, to obywatel USA boleśnie przekonuje się, że względem podłoża jego prędkość wcale nie była taka mała. Na tym kadrze mamy prom kursujący po Wiśle na drodze Janowiec-Kazimierz Dolny. Prąd rzeki spycha prom, dlatego też statek musi się ustawiać w taki sposób, by kierunek i zwrot prędkości niwelował prędkość prądu w rzece, ale też umożliwiał podróż na drugą stronę u Wisły. Jedynie przy ściśle określonym kierunku prędkości prom będzie poruszał się prostopadle do brzegów rzeki i wyładuje samochody w miejscu, w którym powinien. Powiem wam po cichu, że widziałem takie zadanie w jednej z ćwiczeniówek. Tyle, że jest ono bez sensu, bo prom utrzymuje swój kierunek dzięki stalowej linii rozpiętej pomiędzy brzegami, a nie dzięki temu, że operator świetnie zna fizykę i utrzymuje odpowiedni kąt dziobu promu w stosunku do nurtu rzeki. Obliczanie prędkości względnej może bazować też na bardziej abstrakcyjnych przykładach. Mamy tutaj chromatograf gazowy. To urządzenie stosowane do analizy złożonych mieszanin różnych związków chemicznych. W konstrukcji chromatografu gazowego znajduje się układ nastrzykowy, piec, kolumna do rozdziału i detektor. Po dostarczeniu próbki do układu jest ona rozdzielana w kolumnie na poszczególne elementy składowe, a następnie trafia do detektora, gdzie następuje sprawdzenie odpowiedzi detektora na dany związek. Zazwyczaj im ta odpowiedź jest wyższa, tym większe jest stężenie substancji w pierwotnej mieszaninie. Przy stałym przepływie gazu nośnego przez kolumnę i znajomości czasu retencji poszczególnych związków, a także określeniu długości kolumny, możemy obliczyć średnią wartość prędkości analizowanych substancji. W tym przykładzie posiadam kolumnę UDB1 o długości 60 metrów. Czas retencji dla siarkowodoru wynosi około 3,9 minuty, a dla tlenosiarczku węgla 4,4 minuty. Aby policzyć wartość prędkości jednego związku względem drugiego, wystarczy obliczyć wartość średniej szybkości dla każdego ze związków, a z uwagi na to, że przemieszczają się w to samo miejsce, to otrzymane wartości należy od siebie odjąć. Z tych wszystkich przykładów powinniście wiedzieć, że prędkość względną zawsze obliczamy względem przyjętego układu odniesienia przyczepionego do ciała, względem którego badamy ruch. Więcej na temat prędkości i względności ruchu opowiadałem w innym filmie, który powinniście koniecznie zobaczyć.
Samoloty, aby oderwać się od Ziemi, muszą rozpędzać się do dużej szybkości. Jest to niezbędne, bo powietrze pływające z różną szybkością skrzydło samolotu wytwarza różnicę ciśnień między dolną a górną powierzchnią płata. Korzystając z prawa Pascala poznanego w szkole podstawowej, pewnie wiecie, że ta różnica ciśnień działająca na powierzchnię wytwarza siłę nośną, a gdy jej wartość zrówna się lub przewyższy ciężar samolotu, to samolot odrywa koło od ziemi. W tej symulacji samolot musi osiągnąć prędkość około 240 km/h, aby mógł się wznieść w powietrze, przy założeniu, że startuje w bezwietrzny dzień. Gdy w symulacji pojawi się wiatr czołowy, to samolot względem Ziemi rozpędza się do mniejszej prędkości, bo w cudzysłowie brakującą szybkość, z jaką powietrze opływa skrzydło, dostarcza wiatr. Nie jest więc ważne, czy to samolot się porusza, czy też powietrze wokół niego. Rezultat uzyskamy ten sam. Dzięki względności prędkości można badać przepływ powietrza wokół obiektów w wyspecjalizowanych pomieszczeniach, jakie właśnie możecie oglądać. Mogą być one olbrzymie, ale też występować w mikroskali, jak na przykład na tym fragmencie filmu. Prędkość wiatru postaram się oszacować na podstawie podanego wzoru na prędkość względną, uznając, że samolot w bezwietrzny dzień startował z prędkością 240 km/h. Gdy wiatr występował i miał kierunek zbliżony do kierunku ruchu samolotu, to samolot odrywał się od pasa startowego przy prędkości 210 km/h. Oznacza to, że prędkość wiatru wynosi około 30 km/h przy założeniu, że wszystkie inne warunki doświadczenia są stałe. W granicznym przypadku prędkość wiatru jest na tyle duża, że samolot wystartuje praktycznie z miejsca, uzyskując przy tym bardzo małą wartość prędkości względem Ziemi. Prędkość powietrza względem samolotu we wszystkich tych przykładach jest identyczna. To, co uległo zmianie, to prędkość samolotu względem Ziemi w momencie oderwania kół od płyty lotniska. Jestem hardcore. Wygląda to strasznie dziwnie, tak jakby się ta gra zepsuła. Pewnie w ogóle powiecie, że to przykład od czapy, bo przecież w rzeczywistości jest to niemożliwe. Otóż jest to jak najbardziej możliwe i takie przypadki występują, tyle że nie na wojskowych maszynach, a na bardzo lekkich konstrukcjach, przy których nie potrzebujemy aż tak silnego wiatru. Organizowane są specjalne zawody dla takich maszyn, a wygrywa ten zawodnik, którego samolot wzniesie się i wyląduje na najkrótszej drodze. Przy huraganowym wietrze może dojść do podnoszenia o wiele cięższych maszyn. Inne zadanie, jakie można odnieść do sytuacji dnia codziennego, to takie, w którym rowerzyści jadą z prędkością 13 km/h w lewo, a kobieta biegnie po nich z prędkością 10 km/h w prawo. Czas takiego ruchu niech wynosi 6 sekund. Chcę dowiedzieć się, o ile metrów i w którą stronę przemieści się ta kobieta. Tworzymy rysunek pomocniczy i zaznaczamy wektory prędkości rowerzystów i kobiety. Przyjmują przy tym układ odniesienia względem rowerzystów. Zmieniam teraz jednostki prędkości na metry na sekundę dla obu ruchów. Teraz skorzystam ze wzoru na obliczenie prędkości względnej. Następnie wystarczy skorzystać ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym i obliczyć przemieszczenie kobiety. Kobieta mimo biegu w prawo przemieściła się w lewo, co potwierdza film. Wykorzystanie prędkości względnej zobrazuję na dwóch kolejkach elektrycznych poruszających się po tym samym torze. Gdy zwrot wektora prędkości w ruchu po linii prostej jest taki sam dla obu kolejek, to prędkość względną możemy obliczyć w podany sposób. Gdy zwroty wektorów prędkości są przeciwne, to wartość prędkości względnej jest większa niż wartość prędkości dla pojedynczej kolejki, a przez to i uderzenie pociągów jest potężniejsze.
W najprostszych zadaniach prędkość względną wykorzystuje się do wyznaczania czasu spotkania pojazdów, o ile znamy odległość między poruszającymi się pojazdami. Bardzo często pomijanym faktem w przedstawionych obliczeniach jest to, że układ odniesienia został przyczepiony do jednego z ciał, więc jest to ruchomy układ odniesienia, względem którego przemieszcza się drugie ciało. Prędkość względna i wykonywanie na niej obliczeń świetnie sprawdza się w przypadku ruchu ze stałymi wartościami prędkości. Wszędzie tam, gdzie prędkość zmienia swoją wartość, to korzystanie z takich skróconych obliczeń może doprowadzić do niepoprawnych wyników. Prędkość względna pojawiała się na maturze, a tutaj jedno z zadań. Jego rozwiązanie znajdziecie tradycyjnie na końcu filmu. Po tym filmie powinniście wiedzieć, jak obliczyć prędkość względną dwóch poruszających się ruchem jednostajnym pojazdów w momencie, gdy ich kierunek ruchu nie zmienia się. Dodatkowo warto wiedzieć jest, w jakich zadaniach można wykorzystywać przedstawione wzory, a kiedy jest to niedopuszczalne. Należy też wiedzieć, że ruch można rozpatrywać względem innego poruszającego się ciała albo względem Ziemi. W tym filmie to wszystko. Cześć!